Yennefer. Odwróciła się, jak gdyby zaskoczona. Chociaż Wiedźmin nie wątpił, że już z daleka słyszała jego kroki. Postawiła na ziemi drewniany cedberek, wyprostowała się, odgarnęła z czoła włosy wyzwolone spod złotej siateczki, krętymi lokami spadające na ramiona. Geralt. Jak zwykle nosiła tylko dwa kolory. Swoje kolory. Czerń i biel. Czarne włosy, czarne, długie rzęsy, każące zgadywać skryty pod nimi kolor oczu. Czarna spódnica, czarny, krótki kaftanik z białym, futrzanym kołnierzem. Biała koszula z najcieńszego lnu. Na szyi czarna aksamitka ozdobiona usianą diamencikami gwiazdą z obsydianu. Nic się nie zmieniłaś. Ty też nie. Skrzywiła wargi. I w obu wypadkach jest to równie normalne. Lub jak wolisz, równie nienormalne. W każdym razie napomykanie o tym, choć może i stanowi niezły sposób na rozpoczęcie rozmowy, jest bezsensowne, prawda? Prawda. Kiwnął głową, patrząc w bok, w stronę namiotu Niedamira i ognisk królewskich łuczników przysłoniętych ciemnymi sylwetkami furgonów. Od strony dalszego ogniska dobiegał dźwięczny głos Jaskra, śpiewającego gwiazdy nad traktem. Jedną ze swych najbardziej udanych ballad miłosnych. Cóż, wstęp mamy zatem już za sobą. Rzekła czarodziejka. Słucham. Co dalej? Widzisz Yennefer? Widzę, Przerwała ostro. ale nie rozumiem. Po co tutaj przyjechałeś, Geralt? Przecież nie z powodu smoka. Chyba pod tym względem nic się nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Po co więc? Pytam, dołączyłeś do nas? Jeśli ci powiem, że z twojego powodu uwierzysz? Patrzyła na niego w milczeniu, a w jej błyszczących oczach było coś, co nie mogło się podobać. Uwierzę. Czemu nie? Powiedziała wreszcie. Mężczyźni lubią spotkania ze swymi dawnymi kochankami. Lubią ożywiać wspomnienia. Lubią wyobrażać sobie, że niegdysiejsze miłosne uniesienia dają im coś w rodzaju dożywotniego prawa własności do partnerki. To dobrze wpływa na ich samopoczucie. Nie jesteś wyjątkiem, mimo wszystko. Mimo wszystko. Uśmiechnął się. Masz rację, Yennefer. Twój widok znakomicie wpływa na moje samopoczucie. Innymi słowy, cieszę się, że cię widzę. I to wszystko? No, to powiedzmy, że i ja się cieszę. Nacieszywszy się, życzę dobrej nocy. Udaję się, widzisz, na spoczynek. Przedtem mam zamiar umyć się, a do tej czynności zwykłam się rozbierać. Oddal się zatem, by grzecznie zapewnić mi minimum dyskrecji. Wyciągnął ku niej ręce. Nie mów tak do mnie! Syknęła wściekle, odskakując, a z palców, które wysunęła w jego stronę, sypnęły się błękitne i czerwone iskry. A jeżeli mnie dotkniesz, wypalę ci oczy, draniu. Wiedźmin cofnął się. Czarodziejka, uspokojona nieco, znowu odgarnęła włosy z czoła. Stanęła przed nim z pięściami wspartymi o biodra. Ty co myślałeś, Geralt? Że poplotkujemy wesoło? Że powspominamy dawne czasy? Że może na zakończenie pogawędki pójdziemy razem na wóz i pokochamy się na kożuchach? Ot tak? Dla odświeżenia wspomnień, co? Geralt, nie będąc pewien, czy czarodziejka magicznie czyta w myślach, czy włącznie trafnie zgaduje, milczał, uśmiechając się krzywo. Te 4 lata zrobiły swoje, Geralt. Przeszło mi już. Tylko i wyłącznie dlatego nie naplułam ci w oczy przy dzisiejszym spotkaniu. Niech cię nie zwiedzie moja uprzejmość. Yennefer. Milcz! Dałam ci więcej niż jakiemukolwiek mężczyźnie, łajdaku. Sama nie wiem dlaczego, właśnie tobie. A ty... O nie, mój drogi. Ja nie jestem dziwką, ani przygodnie nadybaną w lesie elfką, którą można pewnego ranka porzucić, odejść, nie budząc, zostawiając na stole bukiecik fiołków, którą można wystawić na pośmiewisko. Uważaj. Jeśli powiesz teraz chociaż słowo, pożałujesz. Geralt nie powiedział ani słowa, bezbłędnie wyczuwając wrzącą w Yennefer złość. Czarodziejka ponownie odgarnęła z czoła nieposłuszne loki, spojrzała mu w oczy z bliska. Spotkaliśmy się. Trudno. Rzekła cicho. Nie będziemy robić z siebie widowiska dla wszystkich. Zachowajmy twarz. Udawajmy dobrych znajomych. Ale nie popełnij błędu, Geralt.
Między tobą a mną nie ma już niczego. Niczego, rozumiesz? I ciesz się, bo oznacza to, że porzuciłam już pewne projekty, jakie jeszcze niedawno wobec ciebie miałam. Ale to nie oznacza, że ci wybaczyłam. Ja ci nigdy nie wybaczę, Wiedźminie. Nigdy. Odwróciła się gwałtownie, chwyciła cebrzyk, rozpryskując wodę, odeszła za wóz. Geralt odpędził brzęczącego nad uchem komara, wolno odszedł w stronę ogniska, przy którym rzadkimi oklaskami nagradzano właśnie występ jaskra. Spojrzał na granatowe niebo ponad czarną, zębatą piłą szczytów. Miał ochotę się roześmiać. Nie wiedział dlaczego.